Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co interesuje Was wszystkich, czyli co będzie działo się na rynku mieszkań w 2025 roku i muszę powiedzieć, że nastroje fachowców obsługujących ten rynek są takie, bym powiedział, tak jakby znajdowali się na huśtawce. Często są sprzeczne opinie i Wam je przedstawię w tej audycji. Dowiecie się, co o przyszłości rynku myślą i co mają zamiar robić deweloperzy, co myślą o sytuacji na rynku pośrednicy obrotu nieruchomościami, jak oceniają, w którą stronę ta sytuacja pójdzie, a także porozmawiamy sobie o tym, co myśli strona popytowa, albo przynajmniej co wyraża w swojej aktywności strona popytowa na rynku nieruchomości. Odniosę się także do podaży na rynku wtórnym. No i cóż, jeżeli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał. Pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości, propozycje nowych tematów. Jeśli piszesz opinię, to bardzo proszę podawaj informacje, o jakiej lokalizacji piszesz. To nam ułatwi wymianę wiedzy i wzbogaci wspólnie wszystkich korzystających z naszego kanału. Zachęcam także do wspierania, bo wspierający nas na YouTube zawsze dostają więcej. Sprawdźcie sobie to na liście dla wspierających. Możecie także zostać naszymi patronami na Patronite. Zapraszam. A jeśli chcecie więcej wiedzy, czy też nasze audycje wzbogacone o wykresy, tabele z danymi, no to zajrzyjcie na stronę symem24.pl. Dodam od razu, że w tej audycji będę się odwoływał do kilku wcześniejszych audycji i żeby nie powtarzać w całości treści tamtych filmów, no to w przypiętym komentarzu do tego filmu przedstawię linki prowadzące do tamtych wcześniejszych treści. I o czym będzie mowa oraz na jakiej podstawie? No, przede wszystkim opowiem Wam o ankiecie, podsumuję wypowiedzi w ankiecie sporządzonej wśród deweloperów przez portal rynekpierwotny.pl. Pokażę Wam także taki wykres nastrojów wśród pośredników badanych przez portal nieruchomości online.pl. No i też pokażę to, co mówi BIG, dział analizy rynkowych na temat akcji kredytowej. Zacznijmy od deweloperów, bo to ich nastroje wpływają na podaż nowych mieszkań. A jak wiadomo, im więcej mieszkań, tym ceny ich mogą teoretycznie się obniżać, chociaż też niekoniecznie. Przypominam również, że rynki są lokalne. No i co wiemy o tych deweloperach? W 2024 roku rozpoczęli niemal rekordową liczbę nowych mieszkań w budowie. I link do tej audycji macie właśnie w tym przypiętym komentarzu. To był rekord, ale pod koniec 2024 roku nastąpiło gwałtowne hamowanie. Dlaczego był taki wzrost? No bo deweloperzy zachęceni bezpiecznym kredytem 2%, tym, że wcześniej mniej budowali, no to nagle uznali, aha, no to warto budować, tym bardziej, że przecież były zapowiedzi już tego nowego rządu, że wejdzie program jakiegoś kolejnego kredytu z dopłatami, zwanego czasami również kredytem 0%. Ponadto też na początku 2024 roku panowały opinie, że wkrótce nastąpi obniżanie stóp procentowych. Jednak już pod koniec roku 2024 widać było, że ten program kredytu 0% na razie w każdym razie nie wejdzie. No i też te nadzieje na obniżenie stóp procentowych również zaczęły stygnąć. Rada Polityki Pieniężnej mówiła, dobrze, obniżymy te stopy, ale przekładała to na coraz bardziej odległą przyszłość. No i jeżeli nie ma takiego taniego kredytu i stopy procentowe nie spadają, no to również teoretycznie gaśnie zapał strony popytowej i to właśnie deweloperzy zaczęli uwzględniać pod koniec 2024
ograniczając mocno tempo rozpoczynania nowych budów i to ograniczając bardziej niż wynikałoby to z pory roku. No, koniec roku zawsze jest takim wyhamowaniem, ale tym razem był naprawdę bardzo duży spadek, liczony procentowo w stosunku do tego, co było wcześniej. No i kolejną przyczyną tego spadku było to, że deweloperzy nagle gdzieś tam koło października otrzymali dane i dowiedzieli się, że ich konkurencja również zaczęła dużo budować i oni wszyscy naraz zaczęli dużo budować, więc zaczęli się martwić, co będzie w najbliższej przyszłości ze sprzedażą tych mieszkań. Na marginesie to mogę podsumować sprzedaż spółek giełdowych deweloperskich w 2024 roku i można powiedzieć, że tak naprawdę jako gremium to ta ich sprzedaż nie zachwyca. Większość spółek notowanych na giełdzie osiągnęła mniejsze, gorsze wyniki niż w 2023 roku, chociaż jest kilka spółek, które mają wyniki znacząco lepsze. Nie będę tutaj wymieniał nazw spółek, bo po pierwsze nikt nie płaci mi za ich reklamowanie, ale po drugie część z nich na przykład podaje dane w ten sposób, że do swojej sprzedaży liczy tylko to, co faktycznie zostało sprzedane, a inni liczą również to, co zostało faktycznie zarezerwowane, płatne rezerwacje, więc te dane nie są do końca porównywalne. Aby jednak unaocznić te różnice, to dodam, że jedna ze spółek notuje 39% wzrost sprzedaży, a inna pokazuje 76% spadek. Przejdźmy jednak do rzeczy bardzo ciekawej, czyli do tego, co ci deweloperzy sądzą o przyszłości naszego rynku i taką ankietę zrobił portal rynekpierwotny.pl i zobaczmy najpierw, co do czego deweloperzy się nie zgadzają. Po pierwsze, nie mają zgodnej opinii co do wpływu kosztów budowy na ceny mieszkań. Niektórzy deweloperzy twierdzą, że rosnące ceny gruntów i budowy będą nadal podnosić ceny mieszkań, a inni sądzą, że ceny mieszkań pozostaną stabilne i nie spodziewają się większych zmian. Co do oceny siły odbicia rynku w 2025, niektórzy deweloperzy są optymistyczni i przewidują wyraźne ożywienie na rynku. Inni są bardzo ostrożni i przewidują powolną stabilizację bez gwałtownych wzrostów sprzedaży. Teraz, co deweloperzy sądzą o wpływie rządowego programu mieszkaniowego? Jedni uważają, że brak jasnej decyzji rządu o wsparciu kredytobiorców paraliżuje rynek i spowalnia zakupy mieszkań. Krótko mówiąc, oni by chcieli takiego bezpiecznego kredytu 2% BIS, CIS i DIS, takich programów. Inni uważają, że klienci przestali już czekać na programy rządowe i że wracają do zakupów i o tym jeszcze powiemy na końcu tej audycji, czy to jest prawda. Dodam, że akurat to drugie zdanie wygłaszają głównie ci deweloperzy, którym sprzedaż w 2024 roku urosła. Czyli krótko mówiąc, byli to ci deweloperzy, którzy radzą sobie na rynku niezależnie od tego, czy jest jakieś potężne wsparcie rządowe dla strony popytowej. I oni swoimi czynami udowadniają, że da się tak pracować bez wspomagania popytu. Ciekawe jest też ocenianie przez deweloperów tego, jakie preferencje klientów będą dotyczyć mieszkań w przyszłości. Są tacy, którzy uważają, że rośnie zainteresowanie większymi mieszkaniami 3 i 4-pokojowymi. Większość jednak twierdzi, że nadal na rynku będą dominować mieszkania małe, a nawet wręcz kompaktowe. Co do czego natomiast na temat rynku nieruchomości i mieszkań deweloperzy są w miarę zgodni. Po pierwsze, większość z nich przewiduje, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe, co wpłynie na zwiększenie zdolności kredytowej klientów, czyli poprawi się dostępność kredytów hipotecznych. Nie są jednak zgodni co do tego, kiedy to nastąpi, a dzięki temu więcej osób będzie mogło kupować mieszkania i
w związku z tym pobudzi się popyt na rynku. Deweloperzy generalnie nie przewidują gwałtownych wzrostów ani spadków cen mieszkań, a jeżeli wzrosty nastąpią, to spodziewają się, że będą one zbliżone do poziomu inflacji, chociaż, jak zauważają sami, lokalnie mogą pojawić się niewielkie spadki cen. Podkreślają też to, że właśnie mniejsze mieszkania będą bardziej dostępne cenowo i w związku z tym będą też nadal cieszyły się zainteresowaniem. Uważają też, że klienci coraz bardziej będą zwracali uwagę na taką nowoczesność, czy też mówiąc inaczej, energooszczędność i nowoczesne rozwiązania technologiczne w kupowanych przez nich mieszkaniach. Większość z nich, a może nawet wszyscy, żałuje, że nie ma takiego rządowego programu wspierającego popyt. Chociaż, jak powiedziałem wcześniej, niektórzy uważają, że mogą sobie bez tego programu spokojnie poradzić. Podsumowując opinię deweloperów, można powiedzieć, że są zgodni co do tego, że w 2025 roku rynek powinien się stabilizować, a ewentualne wzrosty cen będą umiarkowane. Wszyscy zgadzają się, że kluczowe znaczenie będą miały decyzje Rady Polityki Pieniężnej oraz ewentualne wsparcie rządowe. No i też różnią się między sobą co do oceny siły odbicia na tym rynku, ale można powiedzieć, że raczej są bardziej optymistyczni niż pesymistyczni, chociaż jak już też wspomniałem wcześniej, uważają, że lokalnie spadki cen nieruchomości mogą nastąpić. Zwracam uwagę jednak, że te informacje podają na podstawie sondy przeprowadzonej wśród takich chyba największych deweloperów, najbardziej istotnych w każdym razie, przez portal rynekpierwotny.pl, więc nie jest to opinia wszystkich deweloperów w Polsce. Kolejną grupą zawodową, która z racji właśnie wykonywanej pracy śledzi rynek nieruchomości i ma na jego temat jakieś opinie, są pośrednicy w obrocie nieruchomościami i portal nieruchomościonline.pl przeprowadza wśród nich takie badanie, które potem publikuje jako indeks nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami. I co ten indeks oznacza? On pokazuje ich ocenę poszczególnych segmentów rynku nieruchomości, mieszkań na sprzedaż, na najem, także czy to są kawalerki, czy to są domy na sprzedaż, czy to są lokale biurowe. I jeżeli wynik tego indeksu jest powyżej 50, to znaczy, że większość respondentów ma nastroje pozytywne, a jeżeli jest poniżej 50 punktów, no to te nastroje są odbierane jako negatywne u większości respondentów. Co oznacza oczywiście, że indywidualne nastroje i poglądy danego respondenta mogą być całkowicie inne niż ta średnia. Ostatni raz dość wysoki poziom tego indeksu nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami występował w trzecim kwartale 2023 roku i potem z kwartału na kwartał te nastroje się pogarszały, aż wreszcie w czwartym kwartale 2024 roku spadły poniżej poziomu 50 punktów, czyli stały się one negatywnymi. A jeżeli przyjrzymy się poszczególnym segmentom, no to pozytywne nastroje w czwartym kwartale 2024 roku występowały jedynie w segmencie kawalerki na sprzedaż, wynosząc 50,5 punkta, co i tak było o 12,5 punkta niżej niż rok temu. Natomiast ogólnie te mieszkania na sprzedaż zaliczyły w ciągu roku zjazd o 15,4 punkta. Domy na sprzedaż 8,3 punkta, działki 6,6, a lokale biurowe 4,3, podobnie z lokalami usługowymi spadły w dół, chociaż one w ogóle mają dość nędzną punktację według pośredników, bo to jest około 43 punktów.
Warto też pamiętać, że ten indeks odnosi się do nastroju pośredników, a te nastroje wynikają z ich osobistej sytuacji finansowej, czyli niekoniecznie z tego, co bezpośrednio się dzieje na rynku i co oni sądzą o rynku, tylko w stosunku do tego, jak wyglądają ich obroty, przychody, dochody. I tutaj może być pewien paradoks, bo jeżeli rynek po jakimś długotrwałym wzroście osiąga swoje szczyty, a potem następuje spowolnienie czy wręcz spadek, to wcale tak handel nie musi wyglądać u pośredników. Owszem, na początku, kiedy jest bardzo mało transakcji, obroty im spadają, ale po pewnym czasie trwania tej trudnej sytuacji dla osób sprzedających czy też chcących wynająć mieszkanie, dla strony podażowej, wzrasta ilość ludzi proszących pośredników o świadczenie im usług. Jednocześnie z tego rynku usług pośrednictwa zaczynają odchodzić ci tacy najmniej sprawni agenci w obrocie nieruchomościami. Grupa zawodowa ulega redukcji i wszystko to sprowadza się do tego, że mimo iż rynek nie jest w najlepszej kondycji, to pośrednicy mogą całkiem nieźle zarabiać. Oczywiście jakieś czasowe zatrzymanie u nich sprzedaży, czy też zmniejszenie sprzedaży jest i oni odczuwają to negatywnie, czego wyraz właśnie dają w badaniu swoich nastrojów, które potem jest przekształcane na taki indeks nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami. Rynek nieruchomości jest rynkiem cyklicznym, więc taka sytuacja w zawodzie pośredników już kilka razy miała miejsce w najnowszej historii Polski i pewnie będzie miała miejsce również w przyszłości. Niemniej jednak ich takie w większości negatywne nastroje mówią również o tym, że rynek nie jest w tej chwili rynkiem bardzo silnym. Obiecałem Wam też podzielenie się refleksją na temat tego, co sądzi albo co można wyczytać z zachowań strony popytowej kupujących na rynku nieruchomości. Jakie są ich nastroje? I zgadzam się tutaj z tymi deweloperami, którzy twierdzą, że pewna liczba osób, które chciały kupić mieszkanie na własne potrzeby, po prostu straciła cierpliwość i te mieszkania kupuje. Czy to za gotówkę, czy to posiłkując się jakimś kredytem mimo stosunkowo wysokich stóp procentowych, które są obecnie. Ale czy oni muszą zawierać umowę na kredyt na stałej stopie procentowej? Mogą zawierać taką umowę na kredyt na stopie zmiennej, trochę ryzykując, ale jednocześnie licząc na to, że wreszcie te stopy procentowe zaczną spadać i jeśli się nie przeliczą, to ich raty mają szansę zmaleć. A dlaczego oni też przestali czekać na te obiecane programy kredytu 0%? Z prostej przyczyny. Jeżeli życie tobie mówi, że w danym momencie potrzebujesz nowego mieszkania, innego mieszkania, zamiany lub kupna właśnie swojego pierwszego mieszkania, to pytanie, jak długo możesz powstrzymywać się z taką decyzją? Dzieci się rodzą, zmieniasz miejsce pracy, żenisz się, rozwodzisz, wszystko jedno. Powodów, dla którego potrzebne jest komuś nowe mieszkanie, inny dom, jest wiele i nikt nie będzie czekał wiele lat po to, że nagle objawi się jakiś program pomocowy. Nie, życie mówi ci dobrze, możesz poczekać miesiąc, 3 miesiące, pół roku, ale nie 5 lat. A już nawet taki ponadroczny okres oczekiwania też wielu osobom wydaje się długi, więc one po prostu, jeżeli ich stać, to podejmują decyzję o zakupie mieszkań, co widać między innymi na wykresie przedstawiającym zapytania oraz wnioski czy też umowy zawarte o kredyt mieszkaniowy i widać na tym wykresie, że mamy do czynienia z jakąś stabilizacją na pewnym poziomie, bez jakiegoś wielkiego dołka. W każdym razie nie jest tak źle, jak było wcześniej. No i nie jest też jakoś mega doskonale, ale taka grupa
osób na rynku jest. Są ci, którzy nadal kupują mieszkania na własne potrzeby. Oczywiście ci, którzy chcą sprzedać mieszkanie, widzą, że jest to zrobić trudniej, no bo z rynku również ubyła pewna grupa osób zajmujących się flipowaniem. Widzą, że te ceny tak nie rosną, że flipy stały się trudniejsze. Nie wszyscy, ale część po prostu powstrzymuje się od dalszych zakupów i robienia kolejnych transakcji. To samo dotyczy też takiej specyficznej grupy inwestorów, którzy wkładali pieniądze w mieszkania, widząc, że ich ceny rosną. No to skoro teraz czytają w mediach, są atakowani informacjami, że ceny nie rosną wszędzie, gdzieniegdzie spadają, a w ogóle, że negocjacje, że oferta mieszkań na rynku wtórnym i pierwotnym rośnie, no to oni mówią, dobrze, to po co my mamy wsadzać pieniądze w te mieszkania? Zatem w tej chwili mamy na rynku dość dużą podaż ofert rynku wtórnego, stosunkowo dużą do poprzednich czasów. Audycje na ten temat były, link zamieszczam na dole. Na rynku pierwotnym deweloperzy w 2024 roku rozpoczęli ponad 150 tysięcy budów nowych mieszkań, co jest bardzo dużym wynikiem i te mieszkania będą po prostu wpływały na rynek. Jeżeli spadek stóp procentowych będzie odkładany w czasie przez Radę Polityki Pieniężnej, jeżeli nie nastąpi jakiś impuls w postaci dotowanego programu kredytów, jeżeli nie nastąpią jakieś inne dziwne impulsy pomocy dla popytu, no to można powiedzieć, że możemy mieć do czynienia ze stabilizacją lub wręcz spadkami, przy czym jak zawsze powtarzam, to będzie miało z pewnością różny wymiar w zależności od lokalizacji, bo rynki mieszkaniowe są lokalne, miejscowości w Polsce nie jest równa. A rok 2025 i nawet 2026 na rynku nieruchomości to mogą być bardzo ciekawe lata, bo jak widać, nawet ci, którzy profesjonalnie działają na tym rynku, ci, którzy tworzą nowe mieszkania, czyli deweloperzy, mają często dość odmienne poglądy na temat tego, co wydarzy się w przyszłości, a przecież oni swoje budowy rozpoczynają zgodnie z posiadanymi przez siebie poglądami. Jeżeli chodzi o pośredników w obrocie nieruchomościami, no to ich nastroje również będą się zmieniać, ale mogą się zmieniać szybciej niż rzeczywista sytuacja na rynku nieruchomości z powodów, o których powiedziałem wcześniej. Bardzo interesowałyby mnie Wasze komentarze, w których byście opisali, co się dzieje na Waszych lokalnych rynkach nieruchomości. Podawajcie tylko nazwę, bo to będzie wzbogacało naszą wymianę myśli, jeżeli będziemy wiedzieli, o jakiej miejscowości ktoś mówi. Zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie macie audycje te wspomniane wcześniej o ruchu na budowach i sytuacji na rynku wtórnym. Zobaczycie tam wykresy, tabele, linki w przypiętym komentarzu. Zapraszam do wspierania naszego kanału. Wspierający zawsze dostają więcej. Sprawdźcie sobie na playliście dla wspierających. No i będę wdzięczny, jeżeli będziecie nas wspierali na kanale Patronite, bo to pozwalać nam będzie na robienie lepszych, bogatszych audycji. Cześć, trzymajcie się.